Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam przepis na powszechnie znany i lubiany miodownik z kremem z kaszy manny. Przygotujemy go jednak w odrobinę inny sposób i zamiast kruchych spodów wypieczemy cieniutki miodowy biszkopt. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynamy od biszkoptowego blatu. Do garnka z nieprzybierającą powłoką wkładamy 160 g masła i wlewamy 180 g miodu. Ja używam wielokwiatowego, ale możecie użyć też akacjowego, rzepakowego lub lipowego. Wszystko zależy od tego, jaki smak chcecie uzyskać. Zawartość garnka delikatnie podgrzewamy, stale mieszając do całkowitego połączenia. Kiedy uzyskamy jednolity płyn, dodajemy do niego 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej. Składniki stale mieszamy ze sobą przez kilka minut, trzymając garnek na najniższym możliwym ogniu. Płyn zacznie się bardzo mocno pienić, dlatego ważne jest, żeby użyć garnka o dużej pojemności. Działamy w ten sposób do uzyskania głębokiego karmelowego koloru. Kiedy to nastąpi, ściągamy garnek z ognia. Miodowy karmel przelewamy do osobnego naczynia. Mieszamy go energicznie przez około 1, może 2 minuty, aż wybijemy z niego całe powietrze wytworzone przez sodę. Tak przygotowany odstawiamy do schłodzenia. Będzie gotowy do użycia, kiedy osiągnie temperaturę pokojową. Kiedy to nastąpi, wybijamy do miski 4 duże jajka i dodajemy do nich szczyptę soli. Ubijamy je za pomocą miksera, aż podwoją swoją objętość. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodajemy do nich 150 g cukru. Ja używam dzisiaj brązowego, ale jeśli nie macie go akurat pod ręką, użyjcie białego. Cukier dodajemy w 2 partiach. W ten sposób szybciej się rozpuści w płynie. Jajka ubijamy przez kolejne kilka minut, aż staną się gęste i puszyste. Nadal ubijając jajka możemy zacząć dodawać miodowy karmel. Najlepiej jest robić to powolnym, wąskim strumieniem. W ten sposób nie będziemy mieć żadnego problemu z połączeniem płynów. Jest to też pewne zabezpieczenie na wypadek, gdybyśmy źle ocenili temperaturę karmelu i okazał się za gorący. W końcu nie chcemy uzyskać miodowej jajecznicy. Po dodaniu całego karmelu nareszcie nadchodzi czas na składniki suche. A właściwie jeden suchy składnik. Bezpośrednio do jajek przesiewamy 250 g mąki pszennej. Łączymy ją delikatnie z puszystą masą za pomocą trzepaczki. Robimy to tak długo, aż pozbędziemy się wszelkich grudek. Gładkie ciasto przelewamy na dużą, wyłożoną papierem do pieczenia blachę. Ja używam tutaj standardowej blachy dołączonej do piekarnika o rozmiarach 46 na 38 cm. Delikatnie rozprowadzamy ciasto po całej powierzchni, tworząc w ten sposób cienki, miodowy blat. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego funkcji góra-dół na około 15-20 minut do suchego patyczka. Upieczony blat wyciągamy z piekarnika i odstawiamy w blaszce na 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyciągamy biszkopt na kratkę, obracamy i delikatnie ściągamy z niego papier do pieczenia. Tak przygotowane ciasto studzimy całkowicie. Biszkopt jest gotowy, zabieramy się za krem. W tym celu do garnka z nieprzybierającą powłoką wlewamy 750 ml mleka. Dodajemy do niego 100 g białego cukru i stale mieszając podgrzewamy do całkowitego połączenia składników. Po rozpuszczeniu cukru podgrzewamy mleko na niskim ogniu. Robimy to tak długo, aż zacznie się delikatnie gotować. Po doprowadzeniu mleka do odpowiedniej temperatury dodajemy do niego 90 g kaszy manny. Najlepiej jest robić to powoli, wąską stróżką, stale mieszając płyn. Po dodaniu całej kaszy gotujemy wszystko stale mieszając do uzyskania gęstej masy.
Gotową kaszę mannę ściągamy z ognia i przelewamy do osobnego naczynia. Możemy przykryć ją kawałkiem folii spożywczej, żeby na jej wierzchu nie utworzył się gruby i gęsty kożuch. Tak przygotowaną odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Kiedy kaszka wystygnie, możemy kontynuować przygotowanie kremu. Do osobnej miski wkładamy kostkę miękkiego masła i ucieramy ją mikserem na gładką, puszystą masę. Utarte masło ściągamy ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że masło równo połączy się z pozostałymi składnikami. Do utartego masła zaczynamy dodawać wystudzoną kaszkę. Róbmy to powoli, partiami, najlepiej po jednej łyżce. Krem za każdym razem miksujemy do całkowitego połączenia się składników. Po dodaniu całej kaszki krem będzie gęsty, ale nadal powinien być na tyle plastyczny, żeby bez problemu można było go rozsmarować na cieście. Na końcu dodajemy do kremu łyżeczkę ekstraktu waniliowego lub pasty waniliowej i mieszamy do równego rozprowadzenia. Tak przygotowany krem na chwilę odstawiamy i przechodzimy do najważniejszego kroku, czyli oblizujemy łopatki miksera. Po tej szybkiej przekąsce wracamy do biszkoptu. Ciasto musimy odpowiednio uformować, dlatego odcinamy nieregularne boki w taki sposób, żeby uzyskać prostokąt o wymiarach mniej więcej 40 na 30 cm. Skrawki ciasta wykorzystamy później do dekoracji. Tak powstały blat ciasta przecinamy na pół, zarówno wzdłuż, jak i wszerz. W ten sposób powinniśmy uzyskać 4 równe, mniejsze blaty. Ewentualnie, jeśli wasz biszkopt wyrośnie odrobinę wyższy, możecie podzielić blat na pół i przekroić blaty w połowie wysokości. Ten sposób może jednak wymagać odrobinę więcej kremu. Nareszcie możemy zabrać się za składanie ciasta. Na desce lub spodzie blachy do pieczenia układamy jeden blat biszkoptowy i wykładamy na niego około 1/5 kremu. Rozprowadzamy go równo po całej powierzchni ciasta, tworząc w ten sposób dosyć grubą warstwę. W ten sam sposób postępujemy z kolejnymi blatami, przekładając je równymi warstwami kremu. Po ułożeniu wszystkich blatów na górę ciasta wykładamy odrobinę kremu i równo rozprowadzamy go po wierzchu, tworząc w ten sposób cienką warstwę. Resztę kremu rozsmarowujemy na bokach ciasta. Powinno go wystarczyć na całkowite ukrycie miodowych blatów i uzupełnienie ewentualnych braków w kremie na bokach ciasta. Tak przygotowany miodownik na chwilę odstawiamy do lodówki. W czasie, kiedy ciasto się chłodzi, możemy zająć się zachowanymi wcześniej skrawkami ciasta. Wkładamy je do malaksera lub blendera i rozdrabniamy do konsystencji bułki tartej. Co bardziej cierpliwi mogą zetrzeć ciasto na tarce, ja używam do tego siekacza na sznurek. Tak uzyskanymi okruchami dekorujemy nasz miodownik. Górę ciasta po prostu posypujemy obficie okruchami w taki sposób, żeby prawie całkowicie zakryły krem. W przypadku boków miodownika polecam usypać wzdłuż nich ścieżkę z okruchów i za pomocą szerokiej szpatułki nakładać je pionowo. Okruchy powinny bez problemu przykleić się do kremu i stworzyć prostą, ale ładną dekorację. Tak przygotowany miodownik możemy jeszcze na chwilę odstawić do lodówki. I gotowe! Nasz biszkoptowy miodownik z kremem z kaszy manny czeka na podanie. Można się częstować. Piękne, wysokie ciasto. Czas sprawdzić, jak smakuje. Moi drodzy, poezja. Biszkopt jest mięciutki i przyjemnie karmelowy. Co ciekawe, pomimo dużej ilości miodu i cukru nie jest za słodki, co uważam za spory plus. Do tego mamy tutaj ten przyjemny, stabilny, lekko waniliowy krem, którym przełożyliśmy blat, dzięki czemu otrzymaliśmy pyszne, efektowne ciasto. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jak wygląda miodownik w Waszych domach.
Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!